Witajcie w chyba najważniejszym filmie dla byłych, obecnych oraz przyszłych posiadaczy laptopów, w szczególności modeli Aorus serii 7, 15 oraz 17. Ale nie tylko, bo jak się ostatnio przekonałem, problem, o którym będziemy dzisiaj mówić, dotyczy także innych producentów, jak choćby Acer model Predator. Powiem tu o dwóch najczęstszych przypadkach zwrotów laptopów do sklepów, jak niektórzy klienci określają, są to wady fabryczne i na ich podstawie zwracają swoje egzemplarze. Materiał jest krótki, a na pewno przyda się Wam albo komuś z Waszych znajomych lub rodziny, także zachęcam do jego obejrzenia i udostępniania. Na końcu powiem Wam też, jak w prosty sposób samemu rozwiązać ten problem oraz jak ta usterka pozwala kupić laptopa sporo taniej. Ale zacznijmy od początku i posłużę się tu przykładem laptopa Aorus 15. Jest to model, którego najczęściej przygotowuję dla swoich klientów i sprzedałem już około 60, może 70 sztuk. Miałem przez ten czas kilka zwrotów na gwarancji i wszystkie dotyczyły problemu, o którym zaraz powiem. Co tydzień dostaję także kilka maili opisujących tą samą sytuację. Dlatego niejako postanowiłem stworzyć ten krótki materiał, ażeby dosyłać go klientom w celu szybkiego załatwienia sprawy. Pierwszy problem nie wydaje się czymś poważnym i dotyczy braku widoczności jakiegokolwiek dysku w czasie instalacji czystego systemu. Niestety prowadzi on w późniejszym czasie do czegoś poważniejszego, a mianowicie niebieskiego ekranu przy próbie uruchomienia systemu. Oczywiście wszystkiego tego można było uniknąć, oglądając cały mój materiał na temat tego, jak poprawnie przeprowadzić instalację, ale większość osób, z tego co zauważyłem, ogląda go fragmentami i pomija najważniejsze części. Ja mówię, chłopie, coś ty zrobił, a on mówi, przepraszam. Więc w ekspresowym skrócie. Brak widoczności dysku wiąże się z brakiem odpowiedniego sterownika i można rozwiązać go na dwa sposoby. Jeden jest błyskawiczny i z reguły właśnie z niego skorzysta każdy sprzedawca, gdy wrócicie z laptopem do sklepu lub gdy go odeślecie. Polega on na przełączeniu jednej funkcji w BIOS. Nie będę wdawał się w szczegóły, dokładne omówienie macie w filmie, do którego link znajdziecie w opisie. Drugi sposób wymaga zachodu i wiąże się ze ściągnięciem odpowiedniego sterownika i dodaniem go do naszego pendrive'a instalacyjnego. Jeśli będziecie mieli problem z jego znalezieniem, piszcie śmiało. Udostępnię Wam go z mojego dysku. Następnie w czasie instalacji dajemy dodaj sterownik, wyszukujemy i voilà, dysk jest już widoczny. Ale po co się tak męczyć, jak pierwsze rozwiązanie jest szybsze i wymaga mniej zachodu? A no właśnie, zastosowanie pierwszego rozwiązania prowadzi później do pojawienia się pętli bluescreenów. I teraz błyskawiczne wyjaśnienie dlaczego. A mianowicie funkcja, która została przełączona w ramach pierwszego rozwiązania, domyślnie w BIOSie jest ustawiona na włączoną. Więc gdy dokonamy aktualizacji BIOSa, co obecnie często dokonuje się z poziomu aktualizacji Windowsa lub w przypadku Aorusów Gigabyte Control Center, powoduje przywrócenie domyślnego ustawienia. A to, jak już się łatwo domyśleć, spowoduje pętlę niebieskich ekranów. Więc albo korzystacie z pierwszego, prostszego rozwiązania i macie na uwadze, że w przyszłości, gdy zobaczycie taki ekran, możliwy jest scenariusz, gdzie wasz BIOS przywrócił się do ustawień fabrycznych i trzeba go kolejny raz przełączyć, lub z drugiego i macie święty spokój. Problem ten dotyczy jedynie konstrukcji na bazie Intela, więc osoby z procesorami AMD mają święty spokój, natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, nie jest on ograniczony do laptopów marki Gigabyte. Dlaczego najczęściej dotyczy to ich? Ponieważ w ramach aktualizacji sterowników Gigabyte Control Center bardzo łatwo zaktualizować też BIOSa. W przypadku wielu innych producentów musicie po prostu chcieć zrobić taką aktualizację, a umówmy się, 99% użytkowników nigdy tego nie robi. Więc u nich taki scenariusz może wystąpić dopiero po latach, gdy na przykład wyładuje się całkowicie laptop i będzie też rozładowana bateria BIOSu. Wiele osób już po problemach z widocznością dysku oddaje laptopa do sklepu. Niektóre sklepy odsyłają go prosto na serwis, gdzie serwisanci załamują ręce i odsyłają go z powrotem, a sklep musi wystawić go jako outlet sporo taniej. Taki sprzęt używany jest kilka godzin, a jego cena często potrafi być niższa nawet o 1000 zł. Nice. Nie zapomnijcie obejrzeć też materiał, jaki potencjał overclockingu drzemie szczególnie w modelu 15-calowym oraz jak poprawnie zainstalować system. Pamiętajcie też, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, co wybrać, możecie do mnie napisać o darmową poradę. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was pomocny i do zobaczenia.